Są takie samochody, słuchajcie, które wyrywają się schematom, wyrywają się tradycyjnemu rozumieniu, segmentom. Takim autem na przykład jest nadal Smart, który jest bardziej wózkiem na zakupy niż autem. Albo Mitsubishi ASX, które w ogóle nie jest samochodem. To natomiast jest też właśnie takie auto jedyne w swoim rodzaju. Inne. Toyota GR86. Zaraz wejdziesz w pana. To oczywiście następca GT86 i nadal śmiało mógłby się tak nazywać, ponieważ GR86 zbudowano na podzespołach GT86. Jest tutaj dokładnie ta sama platforma, co w poprzedniku. Jest ten sam silnik i jest ta sama skrzynia biegów, ale wszystkie te podzespoły gruntownie zmodernizowano. Na przykład samochód ma tę platformę wydłużoną o 5 mm, o tyle wydłużył się rozstaw osi. Został zmniejszony, czyli jest niższy o 1 cm, natomiast całą generalnie faktycznie tutaj tę strukturę zbudowano z innych materiałów, bo ile w poprzedniku w GT86 była to głównie stal, to tutaj już pojawiło się aluminium. To mamy aluminiowe, to mamy aluminiowe, to mamy aluminiowe, tam mamy aluminiowe. Dla wzmocnienia nadwozia nawet wyobraźcie sobie, że mocowania śrub zostały przekonstruowane w nadwoziu po to, żeby uczynić je sztywniejszym. Inaczej wzmocniono maskę, pojawiły się wzmocnienia pomiędzy kielichami amortyzatorów a grodzią tutaj. Tę gródź też zbudowano ze stali o innej wytrzymałości. Tutaj, tak jak mamy tę część oddzielającą kabinę pasażerską od bagażowej, też została wykonana z jednolitego materiału, żeby zwiększyć sztywność nadwozia. Nadwozie wykonano głównie ze stali tłoczonej na gorąco i to przy nacisku pras około 1 gigapaskala, a to naprawdę jest dużo. Po to, żeby to było wszystko wytrzymalsze i sztywniejsze. I wiecie, jaki jest efekt całości? Efekt całości jest taki, że dzięki zastosowaniu tych lżejszych materiałów, na przykład aluminium, dzięki temu, że konstrukcje foteli odchudzono i ważą o 3 kg mniej, udało się zredukować masę o 20 kg, co we współczesnym świecie nie jest normalne, ponieważ samochody generalnie z generacji na generację tyją, a tu mamy 20 kg mniej, a jednocześnie aż o 50% sztywniejsze nadwozie niż w przypadku GT86. Bardzo duży nacisk postawiono również na aerodynamikę i to wyciągając doświadczenia z zespołów sportowych Gazoo Racing. Zobaczcie, tu są specjalne deflektory, gdzie normalnie tutaj wpada powietrze, tym deflektorem wypada tutaj, z tej strony. To skonstruowano w taki sposób, żeby jak najwięcej powietrza trafiło tutaj, czyli na kratkę chłodnicy, na grill chłodnicy. Tu pod spodem też jest specjalnie wyprofilowana płyta, która powoduje mniejsze wibracje. Tutaj mamy znowu taki, zobaczcie, wylot powietrza, ponieważ ono wpada tu, a wypada tutaj, a to po to, żeby tutaj powstawały mniejsze turbulencje wokół opony, żeby samochód lepiej się prowadził. Nawet ten próg, zobaczcie, tutaj poprowadzony w ten sposób i tu wznoszący się do góry, ma znaczenie nie tylko stylistyczne, ale aerodynamiczne, ponieważ powoduje, że to powietrze leci tutaj w górę, a nie wpada na oponę. Do tego dochodzi oczywiście spoiler, który jest tutaj delikatnie wyprofilowany i nawet zobaczcie, na dachu również mamy takie jakby wgłębienie tu po środku i ono też ma znaczenie aerodynamiczne, bo inaczej ponoć kieruje strugę tego powietrza, zawężając ją do tyłu i ona wpada tutaj dokładnie centralnie na tylny spoiler. Nawet nie ma dyfuzora. Felgi. Tutaj mamy 18 kute, w serii są 17 i nie kute. Tutaj ten pakiet z tymi felgami kutymi wymaga dopłaty chyba 10 albo 13 tysięcy złotych. Wówczas dostajemy jeszcze jakieś tam systemy bezpieczeństwa. Natomiast dla samych tych felg warto, bo wyglądają prześlicznie. Są proste, klasyczne, idealnie pasują do tego samochodu. Waga całego auta to tylko 1260 kg i oficjalnie jest to najlżejsze 4-osobowe coupé, jakie jest dostępne na rynku. Jednocześnie przy okazji tych wszystkich zmian udało się nieco obniżyć środek ciężkości, ale tylko o 1,6 mm, więc dosłownie o włos. Natomiast oczywiście ten niski środek ciężkości ten samochód zawdzięcza też temu, czyli silnikowi typu Boxer produkcji Subaru. Nawet zobaczcie, Toyota się chwali, że współpracuje z Subaru. D4S Toyota Subaru. Natomiast na początku powiedziałem Wam, że to jest ten sam silnik, co w GT86. Tak, blok silnika jest ten sam, ale gruntownie przebudowano cały osprzęt i sam silnik również, ponieważ zwiększono w nim skok tłoka, dzięki czemu
mamy teraz 2,4 litra pojemności zamiast 2 litrów. Nadal wolno ssące oczywiście. Natomiast większa pojemność oznacza większą moc, bo teraz tu mamy 234 konie i 250 Nm. Przy okazji, słuchajcie, poprawiono wał korbowy. Nareszcie! Jeżeli mieliście do czynienia z kimś, kto miał GT86 albo Wy go mieliście, to wiecie, że wał korbowy w tym samochodzie potrafił wysłać cały samochód przedwcześnie w zaświaty. Teraz ma się to nie zdarzać, a przynajmniej ma się to zdarzać nieco rzadziej. Przy okazji również poprawiono chłodzenie, poprawiono zawory. Jeżeli chodzi o to chłodzenie, to mamy tutaj wentylator chłodnicy, który jest o 65% sprawniejszy, czyli ma 200, a nie 120 W. Samą chłodnicę, zobaczcie, nawet tutaj jest to dosyć dobrze widać, pochylono pod kątem 20 paru stopni, po to, żeby ona więcej powietrza łapała. I stąd też właśnie są te załamania tutaj na zderzaku, o których Wam wspominałem, żeby tego powietrza tutaj jak najwięcej wpadało, żeby poprawić chłodzenie tego silnika. Pogmerano też trochę podobno w zaworach, czyli je wzmocniono, a same ścianki cylindrów, same ścianki tulei cylindrów są cieńsze, dzięki czemu sam silnik i sam blok silnika jest nieco lżejszy, ale jednocześnie wykonano to z takich materiałów, że jest również wytrzymalszy. A, co jeszcze ważne, bo niska masa to nie wszystko. W tym aucie istotne jest to, że 53% masy tej masy przypada na przód, a 47% na tył, co oznacza, że samochód jest bardzo dobrze wyważony. Dobra, bagażnik. Bagażnik pozostał taki sam jak w poprzedniku. Wchodzi tutaj plecaczek. Proszę bardzo. O, Twój plecaczek tutaj wchodzi, Marcinku. Pod podłogą macie miejsca trochę na trochę gratów. Co ciekawe, wyobraźcie sobie, że strasznie dużo tu styropianu. Jakby znowu to wszystko stąd to by tutaj różnych rzeczy jeszcze wyszło. No na Boga, jak babcię kocham, no. Przynajmniej jest miejsce na zapas, który pewnie można dokupić. Co tu się porobiło? Nie znęcajmy się. Przecież to sportowe auto, tym nikt bagaży nie będzie woził. Ale na przykład chciałby powozić 4 opony na tor, nie? Po to, żeby można było sobie na semislikach albo na slikach pośmigać na torze i poćwiczyć, a potem, żebyśmy mogli sobie wrócić na normalnych, niełysych oponach do domu. I sobie wyobraźcie, że zaprojektowano tutaj tę tylną kanapę w taki sposób, że po jej złożeniu to możecie tutaj jedna obok drugiej postawić 4 opony z tego samochodu, a one mają, a nawet całe koła razem z felgami, bo mają tylko 215 mm szerokości i te z przodu, i te z tyłu. To ja próbuję usiąść. Dobra, ten przesunę tu, tak jakby tu jedno dziecko siedziało. Podobno ułatwiono wsiadanie na tylną kanapę. No wsiadanie jeszcze jak na takie coupé to rzeczywiście nie jest najgorsze. Natomiast oczywiście siedzę tutaj ze swoim wzrostem jak w pralce. O, jak tam ktoś będzie teraz chciał usiąść, to też nóżek nie powinien mieć. Ale za to ja mam teraz dużo na nóżki miejsca. Dla dzieci i to takich niewielkich i to najlepiej bez fotelików, bo choć mamy tutaj Isofixy i choć to jest głębokie siedzisko, to i tak dzieciak, zobaczcie jak to zrobię w ten sposób, to tutaj miejsca nie ma na nogi, wcale w ogóle nic. Więc takie 2+2 awaryjnie. Sporo zmieniło się w środku. Przede wszystkim nie jest to już tak plastikowe jak w GT86. Tu zobaczcie, taka przyjemna alkantarka. To jest twarde, ale to na przykład miękkie, to jest twarde, to jest miękkie, to jest twarde, to jest twarde. Pojawiły się nowe do otwierania szyb przyciski, nowe sterowanie lusterkami. Natomiast zobaczcie, tu wreszcie jest porządny schowek na wodę i to nawet taką 1,5 litrową. To wszystko jest no tak w miarę przyzwoicie zrobione. O, takiego słowa bym użył. Tutaj konsola centralna, nowa kierownica z bardzo przyjemną skórą. Wreszcie są cyfrowe zegary. No i te zegary teraz też zmieniają swoje wartości, jak wejdziecie sobie w tryb track. Żeby wyjść w track, to trzeba przytrzymać. O, i proszę bardzo. Mamy inny obrotomierz, możemy sobie mierzyć to, ile okrążeń i w jakim czasie zrobiliśmy. No jest tutaj troszkę takich informacji, które rzeczywiście, o zobaczcie, tu teraz zaczyna odmierzać, nie? Czas, pyk. O, już nam mierzy czas na torze. Nowy multimedialny ekran 8 cali, ma już Apple CarPlaya, Android Auto, ale tylko po kablu. Dwustrefowa klimatyzacja, przyciski nadal fizyczne do sterowania klimatyzacją. Można wyłączyć całkowicie kontrolę trakcji, nadal manualna skrzynia,
a w opcji będziemy mieli również automat. Natomiast ta manualna skrzynia również została przekonstruowana, ponieważ ma jeszcze krótsze skoki lewarka i bardzo przyjemnie pracuje, ale jednocześnie zmieniono w niej łożyska i zmieniono olej na inny, w związku z czym w zimne dni wreszcie nie trzeba będzie wbijać po prostu tych biegów, jak przejdziecie do samochodu, zanim się rozgrzeje ta skrzynia, najlepiej to jakimś młotem albo jakimś... Ładniejsza jest ta deska, bardziej estetyczna, sprawia wrażenie lepiej wykonanej. Też jest tutaj alkantarka, nowa skóra prawdziwa na kierownicy. Ręczny, pozostał ręczny, a nie jest jakiś nożny albo elektroniczny. Fotele obniżono o 5 mm względem poprzednika i może Wam się wydawać, że 5 mm to jest nic, ale dla takiego chłopa jak ja to jest dużo, bo mam tutaj wygodniej i więcej miejsca nad głową niż w Suprze. Natomiast na kolana jest go mniej, bo zobaczcie, o, tam wciskam sprzęgło i nawet tutaj wadzę kolanami nieco o kolumnę kierownicy i brzydko umiejscowiono tutaj ten włącznik, bo on mi, o, tu przeszkadza pod kolanem. Ciekawe, czy wyłączę kolanem silnik. O, stój! Nie wyłączę, ale stopą mi się uda. O! Natomiast twierdzą, że jest bardziej komfortowa, bo jest lepiej wyciszona, więcej jest tutaj mat wygłuszających, obniżenie masy samego silnika, foteli i różnych innych podzespołów i nadwozia poskutkowało tym, że można było tu, mówiąc krótko, więcej waty. A jak ta wata i wygłuszenia się pojawiły, to podobno jest tutaj ciszej, lepiej i to też sprawdzimy. GT86, czyli poprzednik, zawsze był ceniony za to, że był lekki, że miał napęd na tył, że może miał niezbyt wysoką tę moc tego silnika, ale że dało się w tym samochodzie poczuć sportowego ducha. Niestety miał jedną wadę. Słabo szło mu jazda taka codzienna, bo był po prostu męczący. I to zawieszenie, i ten środek, i ten hałas. No w tym samochodzie po prostu nieprzyjemnie spędzało się czas poza torem czy poza wariactwami. Dlatego konstruktorzy przy okazji tego modelu postanowili sobie, że pozostanie lekka masa, dołożymy trochę koni, ten środek ciężkości nadal będzie nisko. Czysta charakterystyka tego sportowego auta pozostanie analogowa, natomiast uczynimy go przyjaźniejszym w podróżowaniu na co dzień. I o ile w GT86 było tak, że jechaliście sobie spokojnie na 5. biegu i zaczynaliście dodawać gazu, to absolutnie nic się nie działo. Ten moment obrotowy tam był tak jak ozdoby świąteczne schowane wysoko w szafie. Najpierw musicie wziąć drabinę, potem sięgnąć jeszcze głęboko ręką, macacie i się okazuje, że ich tam nie ma. Tak było z momentem obrotowym w GT86. Niby był, ale tylko na papierze, ale żeby go uzyskać, to musieliście położyć kowadło na gazie i czekać, i czekać, i czekać, i czekać, aż silnik nabierze ponad 6000 obrotów. Tutaj zobaczcie jak jest. Ja wrzucam 6 przy 75, naciskam gaz, a samochód zaczyna jechać. I to naprawdę żwawo. To jest efekt tego, że przekonstruowano ten silnik w taki sposób, żeby właśnie wydobyć ten moment obrotowy przy niższych prędkościach obrotowych silnika. Efekt jest taki, że zaczyna się ten moment już naprawdę wysoko wspinać od 3700 obrotów na minutę. Czyli dużo, dużo poniżej tego, co działo się w GT86. I naprawdę fajnie jest to czuć. No i tego momentu jest więcej, bo teraz 250 Nm. Żeby to osiągnąć, to przebudowano trochę przepustnicę, a nawet skrócono elementy dolotowe powietrza do silnika po to, żeby ta droga tego powietrza była jak najkrótsza i żeby ta spontaniczność była fajniejsza. I ta spontaniczność jest naprawdę niesamowita. Owszem, wyciszenie jest lepsze, ale i tak pozostaje dosyć głośne. Niby wyciszono ten silnik tam lepiej, ale co najlepsze, to posłuchajcie tego. Mówiłem Wam, więcej wykładziny, większe wyciszenie silnika, mniejsze wibracje, wszystko to ekstra, po czym zainstalowano tutaj głośnik, który ma przenosić dźwięk silnika do środka. Na kuta, ja się pytam. Na kuta, no. Układ wydechowy też przekonstruowano. Tłumik jest większy tam chyba o 5,6 litra i faktycznie jak zaczniecie go wkręcać na obroty, to i tak nie słyszycie tłumika. Słyszycie tylko silnik. Układ kierowniczy troszkę też przekonstruowano na tej zasadzie, że od skrajnego do skrajnego położenia to jest tylko 2,5 obrotu, czyli od prawej do lewej. Natomiast nadal pozostał fajnie responsywny. Troszkę zmieniono też w skrzyni biegów, ponieważ zmieniono w niej olej i zmieniono w niej łożyska, dzięki czemu te skoki pozostały bardzo krótkie i bardzo przyjemnie się tutaj tymi biegami majta. Zobaczcie.
Bardzo przyjemnie się to robi, natomiast jestem pod dużym wrażeniem tego, jak tutaj skonstruowano zawieszenie, bo ono też zostało przebudowane. Przebudowano wahacze, amortyzatory i można byłoby się spodziewać, że w takim samochodzie ono będzie mega sztywne, a nabrało naprawdę fajnego komfortu. Świetnie tłumi nierówności. Z jednej strony jedziecie i czujecie na zakrętach, że ten niski środek ciężkości klei to auto do drogi, a z drugiej strony nie boicie się żadnych dziur, żadnych wybojów. Ta 18-calowa felga jest optymalna, nie ma za niskiego profilu. Po prostu wszystko tutaj się zgadza. O, i zaczęło się to, co ten samochód lubi najbardziej. Ja, zobaczcie, to jest fajne właśnie. Do tego stworzono GR86. Naprawdę nie potrzebujecie czasami dużo mocy w aucie. Te 234 konie tutaj, przede wszystkim ta spontaniczność tego silnika. 3000 obrotów, ja dodaję gazu, a on odjeżdża od razu. To jest w nim fajne. Przepraszam, wiem, że przez dłuższy moment nic nie mówiłem, ale to jest przecudowne, że w tak cyfrowych czasach ktoś jeszcze odważył się zrobić tak analogowy samochód. Tak analogowy, że czujecie całym sobą każdy zakręt. I za niewielkie pieniądze, bo 177 000 złotych. Ależ bym go zabrał na tor. Ależ on wigoru nabiera od tych 3,5-3700 obrotów. Przyspieszenie, słuchajcie, to już tylko 6,3 sekundy. Jest aż o 1,5 sekundy lepiej niż w przypadku GT86. A prędkość maksymalna to 226 km na godzinę. Ale 1,5 sekundy, te 1,5 sekundy to przepaść w dzisiejszych czasach. Nowe generacje aut urywają tam kilkadziesiętnych, pół sekundy, czasami sekundę. A tutaj 1,5. Natomiast najpiękniejsze jest i coś, co czujecie tutaj, to ta analogowość tego auta. Ta taka czysta mechanika. Jedziecie i czujecie każdy zakręt, każdy kamyczek, każde przyspieszenie, każdy kilometr. Nawet słyszycie tą analogowość tego auta. Słyszycie, jak zmieniają się biegi. Słyszycie, jak otwiera się i zamyka przepustnica. Jak ten bokser tam ten specyficzny dźwięk z siebie wydaje. I to w takich warunkach w tym aucie jest naprawdę mega. Zobaczcie, jak się, a jednocześnie jak się pięknie naddaje. Yeah! Dzięki temu niskiemu środkowi ciężkości jest mega kontrolowalny. Nawet jeżeli wejdziecie za szybko w zakręt i pojawi się nadsterowność, która lekko Wam wypluje ten tyłek na górę, to po prostu albo ujmujecie troszkę gazu, albo po prostu, ależ ładnie, i 7500 obrotów. Albo po prostu zakładacie kontrę. I to wszystko. I 182, Supro 190, Suprą miałem tutaj 210. Jeszcze za wcześnie zacząłem hamować. Pięknie chodzi ta skrzynia, jest bardzo intuicyjna, w ogóle nie musicie patrzeć sobie na nią i zobaczcie, normalnie w GT86 musiałbym tutaj wyjść dwójką z tego zakrętu, tutaj wystarczy mi już trójeczka. I odcięcie. Fajne dohamowanie w zakręcie, przerzucenie tej masy tu na tył powoduje, że tył jest lekki, więc zaczyna się ślizgać i bardzo, widzicie, ależ ładnie on reaguje. No powiem Wam, charakterystykę ma mocno tylnonapędową, ale też fajnie czuć, jak ta szpera tam z tyłu ładnie działa. Tu go pięknie wypycha, słuchajcie, on jest normalnie bardziej nieprzewidywalny niż Supra w pewnych warunkach. I ja... No! A wiecie, czemu Toyota może sobie pozwolić na to, żeby nadal robić takie szalone samochody? Bo na jej czele stoi szalony facet, który nazywa się Akio Toyoda, jest kierowcą wyścigowym, rajdowym i uwielbia sporty. Podobno sam uczestniczył osobiście w strojeniu tego samochodu. Półtora roku jeździł nim w różnych okolicznościach, na różnych torach i mówił konstruktorom: nie, musicie jeszcze poprawić to, nie, niżej środek ciężkości, nie, za ciężko, nie, za słaby silnik, nie, źle się trzyma w zakrętach. W zawieszeniu samym podobno zrobił kilkaset kilometrów, żeby dostroić zawieszenie. Sam prezes wielkiego globalnego koncernu spędził kilkaset kilometrów na torach za kierownicą GR86, żeby dopracować go, żeby się prowadził tak właśnie. Owszem, jeżeli macie trochę doświadczenia w jeżdżeniu sportowymi samochodami,
to ten będzie dla Was po prostu za słaby. Natomiast jeżeli zaczynacie gdzieś tam swoją przygodę, chcecie za niewielkie pieniądze poczuć, jak kiedyś jeździły auta, co znaczy właśnie nadsterowność, jak się z nią walczy, jeżeli chcecie nauczyć się jeździć samochodem, to nie ma konkurencji po prostu. Co weźmiecie? Mini Coopera S? No błagam Was, bądźmy poważni. Wyznaję w życiu zasadę, że jak się bawić, to albo grubo, albo wcale, ale do tego auta pasuje trochę inna filozofia. Filozofia mniej znaczy więcej i w tym wypadku to mniej to naprawdę więcej, bo jest mniej masy, bo ta masa jest lepiej rozłożona, bo jest większa sztywność nadwozia, bo może jest mniej koni mechanicznych, ale jednocześnie są one wolno ssące z boksera, inaczej oddają tą moc. Mamy tutaj więcej frajdy za kółkiem. Po prostu dzisiaj rzadko które auto, szczególnie w tej kategorii cenowej, potrafi dać tyle frajdy, co ten wariat. I spieszcie się go kochać, bo w 2024 roku zniknie, odejdzie, przynajmniej z Europy. A wiecie dlaczego? Dlatego, że nie będzie miał kamery rozpoznającej znaki drogowe. Nie, to nie jest żart. W czerwcu albo w lipcu 2024 roku wchodzą w Unii Europejskiej przepisy mówiące, że każdy nowy samochód musi mieć kamerę sczytującą znaki drogowe. A ten nie będzie jej miał, bo nie da się jej nigdzie zamontować. Żeby ją zamontować, musieliby pochylić bardziej przednią szybę, podnieść dach, a to już są za duże ingerencje w całą konstrukcję samochodu i po prostu nie opłaca się tego robić.